Proszę Państwa, nowe Dev Diary do Hearts of Iron 4 odnośnie najnowszego DLC-ka Götterdämmerung, jeżeli dobrze wymawiam nazwę, i Dev Diary, w którym się dzieje i to w teorii nawet dzieje się dobrze, bym powiedział, albo inaczej, dzieje się lepiej niż w poprzednim Dev Diary, bo to odnośnie Austrii to mówię, można było sobie modem zatentegować, natomiast tutaj mamy może nie tyle co jakieś nowe, przełomowe mechaniki, a bardziej rework już obecnych, bo to co tutaj jest zapowiedziane w tym Dev Diary, to w teorii już było, ale inaczej i będzie teraz w inny sposób, troszeczkę lepszy, a może gorszy, ale inny. Także musimy to sobie omówić, zapraszam. Skorzystamy z automatycznego tego tłumacza Google, aby było wygodniej omawiać tekst, a tekst to są projekty specjalne i dzisiaj będziemy bazować dosłownie na Dev Diary, bo jak w poprzednim Dev Diary bardziej skupialiśmy się na graficzkach i co tam jest dodane, to tutaj będziemy przy projektach specjalnych bardziej omawiać to, co jest opisane. Dzisiaj będziemy zgłębiać tekst, którego autorem jest niejaki Thomas z zespołu Hearts of Iron 4. I tekst się skupia, a właściwie tekst opisujący zmiany w tym DLC-ku odnośnie projektów specjalnych. I te projekty specjalne to nic innego jak rework istniejących projektów specjalnych, ale rework i znaczne rozbudowanie. Myślę, że to będzie dobre określenie, bo atomówki były. Reaktory budowaliśmy. Wyrzutnie V1, V2, rakiety budowaliśmy, opracowywaliśmy, robiliśmy. Mieliśmy naukowców do badań specjalnych, boostujących rakiety. No były miotacze ognia. Tylko że teraz będzie inaczej. W sensie to samo, ale inaczej, w inny sposób. Nowością będzie to, że będziemy mieli do możliwości zbudowania 4 nowe specjalne obiekty w drzewku konstrukcyjnym. Tutaj drzewko konstrukcyjne klasyczne, tu są cywilki, militarki i tak dalej. I będą 4 nowe obiekty do budowy, w których będziemy przeprowadzać nasze tajne, poufne badania, które mają zmienić losy wojny. Będziemy mieli obiekty do badań atomowych. Będziemy mieli badania nad flotą dodatkowo, będziemy mieli obiekt do badań lotnictwa oraz do walki lądowej skupiający się na czołgach i artylerii. Nie doszukałem się nigdzie wzmianki, ile te obiekty będą kosztowały w produkcji. No wiecie, jak tam cywilka czy militarka kosztuje gdzieś tam jakieś te 10 000 punktów, w zależności czy postawka jakaś modyfikacja w budowie, to nie wiem ile będą kosztowały te obiekty specjalne, badawcze w kosztach produkcyjnych, no bo wiecie, to cywilka będzie musiała to budować, ale wiadomo, że będzie można zbudować jeden taki obiekt na jeden state. I co mi się podoba, to, że jeżeli my zbudujemy taki obiekt blisko granicy wroga i wróg nam zajmie tą prowincję z obiektem, to on przejmuje nasz ośrodek badawczy. Także to jest akurat na plus, bardzo fajne, lorowe, że obiekt badawczy zbudowany w być może najlepszym miejscu logistycznym nie będzie zbudowany w najlepszym miejscu, jeżeli chodzi o obronę go. Gdy nasze cywilki już w pocie czoła wybudują ośrodek badawczy, to on się fizycznie pojawia na mapie rozgrywki i uwaga, on będzie klikalny. Tu będzie klikalna ikonka, która przeniesie nas od razu do zakładki ośrodka badawczego i to będzie kolejna ikonka do klikania na mapie, nie? Jak wcześniej były co? Porty mogliśmy sobie klikać na mapie bezpośrednio, mogliśmy lotnisko sobie kliknąć, wyrzutnie chyba rakiet też były klikalne, jeżeli ktoś je w szalony sposób budował, jakkolwiek, kiedykolwiek. I tu mogę się mylić, ale to będzie 4. rzecz, która będzie miała możliwość interakcji na mapie. Dlaczego zwracam na to uwagę? Bo ile razy coś klikaliście, robiliście i przypadkiem wam się kliknęło to nieszczęsne lotnisko i musieliście od nowa klikać? No bywało, nie? Czyli jak do tej pory budowaliśmy jeden reaktor i to zwykle gdzieś tam w późniejszym etapie gry, żeby produkować te atomówki, tak teraz praktycznie od początku będziemy mogli budować 4 różne ośrodki badawcze, w których od samego początku będziemy mogli w teorii prowadzić badania i pracę nad naszym Wunderwaffe. A pracę i badania nad naszym Wunderwaffe będą musieli przeprowadzać naukowcy. Będzie szereg naukowców, jak sobie sprawdzałem, to jest faktycznie dużo naukowców historycznych. Zwłaszcza dla Niemiec będą naukowcy historyczni, z tego co dało się podejrzeć, dla Związku Radzieckiego i dla Ameryki. Mam tylko taką małą, skromną, patriotyczną nadzieję, że dla mniejszych krajów, typu na przykład Polska, również są przygotowane historyczne postacie w różnych dziedzinach naukowych, które mogą fajnie urozmaicić rozgrywkę, a taka Polska przecież słynęła z naukowców w dwudziestoleciu międzywojennym. Bo oczywiście bez naukowców postawienie obiektów badawczych niewiele się przyda, dlatego reszta krajów
która gdzieś tam nie miała tych historycznych naukowców, będzie miała po prostu randomowe postacie, a naukowcy będą niesamowicie ważni w tym przypadku, i to dobrzy naukowcy, bo oni będą dawać nam postęp w przełomach badawczych. Przełomy badawcze będą potrzebne, aby realizować specjalne projekty. To oni będą pracować i napędzać rozwój naszych tajnych technologii oraz z tego co widzę będą niewiele, ale biernie cały czas boostować rozwój zwykłych technologii, bo tutaj niestety minus, jeżeli chodzi o tego DLC-ka póki co. Nie zauważyłem, żeby praktycznie się zmieniały technologie, nie ma żadnych większych zmian odnośnie technologii, więc jak od, nie wiem, tam ile lat ma Hearts of Iron, ale dalej pewnie na start będziemy badać te dwie smutne technologie przemysłowe i jedną z inżynierii. Jak zwykle są te trzy początkowe techy do wyboru, także jest jak jest. No ale zawsze będzie szybciej do badania i badanie technologii będzie wpływać, to zwykłe badanie technologii będzie wpływać na możliwość uzyskania przełomów, więc nie bez powodu te projekty specjalne, nad którymi pracujemy, będą ściśle połączone z Research Slotem, bo i eksperymenty będą wpływać na prędkość zwykłych badań w Research Slocie, jak i zwykłe technologie będą mogły przynosić przełomy w badaniach specjalnych. Dlatego nawet drzewko, zakładka technologii będzie teraz dzielona z projektami specjalnymi. Warto jeszcze zwrócić uwagę, że te postacie historyczne, no albo wygenerowane randomowo, ale ci naukowcy będą posiadać jeszcze perki naukowe. Perki naukowe, które w jakiś tam sposób pewnie będą wpływać na szybkość badań w danej dziedzinie, czy jakość tych badań. No tutaj nie wiadomo co mamy cały czas work in progress, trzeba pamiętać, więc te ikonki mogą się czymś różnić, ale William Francis Gibbs jako postać historyczna, którą sobie wygooglujecie, faktycznie sprawdzaliśmy, no to coś tu ma pod przemysł stoczniowy. Wydaje się to nie głupie, nie? Że mamy naukowców, którzy tam swoim tempem rozwijają projekty specjalne, no i mamy zwykłe badania, przy których opracowywaniu możemy wpływać na projekty specjalne. Tylko ja mam jedno zastrzeżenie, że jak na przykład robimy jakiś projekt specjalny odnośnie pracujemy nad projektem specjalnym odnośnie na przykład krążownika lądowego jako Niemcy, tu mamy niemieckich naukowców pokazanych, no to wpływ na ten nasz super tajny projekt wunderwaffowego czołgu będą miały wpływ technologie związane z czołgami w zwykłej technologii. I tak teraz moje pytanie, ile jest technologii, których badamy w drzewku wojsk pancernych? Mamy, nie wiem, badamy sobie podwozie, badamy sobie lepszy pancerz czasami, badamy sobie lepsze silniki czasami i jeżeli mówimy o podstawce Hojca, no to tak naprawdę niewiele więcej tam jest rzeczy do badania, bo co, działo badamy osobno, jakieś tam inne upgrade'y badamy osobno, a tych technologii stricte, czy w lotnictwie, no w lotnictwie jest troszeczkę więcej tego drzewka nawalone, w morskim to w ogóle jest nawet za dużo, bym powiedział, ale nie jestem pewien, jak to balansowo badanie poszczególnych sektorów w zwykłej technologii, jak to będzie optymalnie wpływać na te przełomy i piję cały czas do tego, że tych technologii jest po prostu mało. Nie wiem, jak raz zagrasz takiego Black Ice'a czy Total War'a, jeżeli mówimy o modyfikacjach do Hojca, no to podstawowe drzewko jest smutne i małe, a jak jeszcze dodają te przełomowe technologie, które mają wynikać z zwykłych technologii, to może być po prostu mało. Tak, mało to dobre określenie. No ale zobaczymy, jak to będzie wpływało. W ogóle tu mamy kolejną postać historyczną z tym razem niemieckiej dziedziny wojsk pancernych. Ciekawe czołgi, wygooglowałem jego autorstwa pomysłu. Widzę, że ma 2 perki jakieś w badaniach pancernych. No i Heinrich Focke i tak, Heinrich Focke to jest od Focke-Wulfa, właściwie od połowy Focke-Wulfa, bo jest Focke i Focke-Wulf. To połowa Focke-Wulfa to jest Heinricha. I on tu ma perki pod helikopter. Także nie wiem, czy końcowym szalonym projektem Niemiec będą helikoptery. Pierwsze wersje helikopterów. Nie wiem, jak one mają wpłynąć na zmianę losów wojen, te wczesne helikoptery, ale będzie miał boosty do helikopterów. Czop. Czyli budujemy obiekt badawczy, przypisujemy tam naukowca, który ładuje nam razem z zwykłym badaniem technologii, ładuje nam postęp w naszym Wunderwaffe. Tylko że to będzie nie wszystko, co otrzymujemy, bo otrzymujemy również eventy odnośnie badań nad naszym Wunderwaffe, które będą w postaci takich kajecików i nawet będziemy mieli tam pewne możliwości do wyboru. Przede wszystkim podczas pracy nad Wunderwaffe, tutaj widzę, że super ciężką haubicę opracowujemy.
Tu mamy oczywiście pasek postępu, ale mamy eventy. Tu widzę, że event 5, event 3 i te eventy generują nam jakieś rzeczy. Na przykład tutaj praca nad super ciężką hałwicą przy okazji wygenerowała nam 35% research bonusa do badań nad artylerią w zwykłym drzewku technologicznym. Bardzo fajna rzecz. Tutaj natomiast dostaliśmy 70 expa do doktryny, czy nie wiem, chyba generał dostał, no ale tak czy siak, dostajemy jeszcze biernie doświadczenie. Tak sobie zauważyłem, że chyba dostajemy średnio jeden event na miesiąc, bo tu jest event 5, a tu jest event 3 odnośnie badań nad Super Heavy Hosweiserem, hałwicą. I tu mamy sierpień 36, a tu mamy październik 36, czyli trzeci event odnośnie tego był w sierpniu, czwartego, którego nie mamy pokazanego, musiał być we wrześniu i piąty przypada na październik, czyli średnio co miesiąc? Nie wiem, tak teraz zauważyłem, patrząc na liczbę eventów i daty, że co miesiąc praca nad projektem daje nam jakieś przełomowe buściki. Właśnie moja teoria legła w gruzach, bo mamy to samo badanie, mamy event drugi i również mamy sierpień, więc to pewnie będzie zależało po prostu, nie wiem, od prędkości badań, postępów, jeżeli chodzi o generowanie tych eventów. Ale to jest o tyle ciekawy event, że niektóre eventy będą nam dawały wybór, czy na przykład chcemy mieć lepsze statystyki, ale większe koszta produkcji, i na tym mają się skupić nasi badacze, czy tam będzie ewentualnie druga możliwość, że mamy tańsze koszty produkcji, czyli będziemy produkować więcej w krótszym czasie, ale przy gorszych statystykach. I na tym mają się fokusować nasi naukowcy. Gdy nasz projekt zostanie ukończony w 100%, otrzymujemy od Paradyżu uśmieszek, że kupiliśmy ich DLC-kę. Nie no, żartuję. Tak poważnie mogą być różne efekty końcowe, w sensie profity z zakończonych badań nad projektem specjalnym naszym Wunderwaffe. Mogą być to elementy wyposażenia, które ładujemy po prostu do produkcji i nasze militarki pracują nad nimi. Może być to budynek, który od razu się postawi w wyniku badań nad tym projektem, czyli na przykład zakończenie prac nad atomem da nam od razu reaktor jądrowy w tym dawnym obiekcie badawczym. Działo kolejowe do produkcji będzie możliwość do wrzucenia, ale to, co mi się średnio podoba, to jest to, że dostaniemy dostęp do nowych technologii, które na start będą ukryte. I to będą, z tego co ogarniam, po prostu technologie, które już były, na przykład jak tam mieliśmy rakiety, technologie do badań nad rakietami, te silniki odrzutowe, to one zawsze były, je sobie badaliśmy. I teraz one na start są ukryte, my ich nie widzimy, ale jak zrobimy specjalny projekt, to one się pojawią. Czyli tak jakby zabrali, w sensie ukryli i żeby to odkryć, musimy zrobić specjalny projekt. Jeżeli, bo nie wiem, nigdzie nie znalazłem tych ukrytych technologii, które teraz są ukryte. Czy to są nowe, czy one są pozmieniane, czy to jest dosłownie to samo, tylko Paradox to zakrył i żeby to odkryć, musisz sobie wybadać. Jeżeli tak, to duży minus do kajecika. No ale mimo wszystko to jest kolejna rzecz, które mogą dać nam zakończenie projektów i możemy dostać również nowe moduły do naszych samolotów, czołgów, jakie możemy załadować. Tutaj mamy wymienione te bomby takie odbijające się, kaczki po wodzie, do niszczenia tam, bo uwaga, tamy mają dodać, ale do tych tam zaraz przejdziemy. Także mamy budynki, mamy sprzęt, technologie oraz moduły, tak, które mogą być efektem finalnym badań nad tymi super projektami, plus to, co się tam biernie w międzyczasie, jakieś tam upgrade'y same dodadzą, więc całkiem sporo profitów, tylko te ukryte technologie mnie martwią, serio. Serio, te ukryte technologie mnie martwią, bo nie pokazali tego i nie wiem, czy jeszcze nie mają gotowych, nie mają pomysłu. Czy to faktycznie jest po prostu to, co zawsze było, te tam kilka badań nad rakietami i atomem, które teraz są zakryte i żeby je odkryć, to musisz wybadać sobie, znaczy zrobić te projekty specjalne, żeby odkryć coś, co już było. Przechwytywanie obiektów wydaje się całkiem ciekawe i spoko przemyślane, mianowicie na przykład grając sobie Rzeszą, prowadząc kulturalną inwazję na Związek Radziecki, będziemy w stanie przejmować rosyjskie obiekty badawcze oraz postęp technologiczny, jaki tam był prowadzony nad tymi projektami specjalnymi. No wiecie, no parujemy tam z Mauserem w ręku, przejmujemy naukowców czy jakieś notatki, które przyspieszą nasze badania w danych dziedzinach, co jest spoko. Dlatego budowa tych ośrodków badawczych, nie wiem, czy będzie za pomocą jakichś tam celów narodowych, żeby historyczne obiekty ładować. Na przykład, nie wiem, w Leningradzie, tuż przy granicy. To z jednej strony jest spoko pod kątem logistycznym i historycznym, a z drugiej strony dość niebezpieczne, bo przy samej granicy.
Bo jak wspominałem wcześniej, żeby zbudować obiekt badawczy są dwa warunki. Jeden na state i obiekt badawczy musi mieć dostęp do linii kolejowej z supply hubem. Więc tak naprawdę równie dobrze możesz sobie zbudować wszystkie obiekty badawcze gdzieś na Syberii, na Kamczatce, tylko muszą być te dwa warunki spełnione. Ale nie wiem, czy nie są jakieś przygotowane cele historyczne, co by było mega fajne, jakbyśmy za pomocą celów historycznych, czy w sensie narodowych, czy decyzji robili te historyczne placówki badawcze. Może nie optymalnie bezpiecznie, ale tak bardziej, wiecie, lorowo. Ci naukowcy, widzę, że tutaj mamy dosłownie niemiecką elitę naukowców, będą posiadali levele, poziomy, które będą wpływać po prostu, im wyższy poziom, tym szybciej będą prowadzić badania. Nie wiem, czy oni będą mogli sobie zwiększać swój bazowy poziom w trakcie rozgrywki, czy w trakcie rozgrywki będą zdobywać tam doświadczenie i levelować, czy to jest po prostu stałe, że mają trzeci poziom. No jak widzicie, mają dużo perków, a tu faktycznie Heinrich Focke ma boosty do badań nad helikopterami plus 15%. Jeżeli dodadzą helikoptery do Hearts of Iron, no wiem, że gdzieś tam końcówka II wojny światowej to faktycznie próba praktycznego zastosowania helikoptera, ale no nie wiem, no niektóre projekty mają być faktycznie historyczne, a niektóre mają być totalnie fantastyczną fikcją, które nie zostały zrealizowane, ale gdzieś tam się pojawiały podczas trwania II wojny światowej. Także zobaczymy, jak to balansowo i logicznie będzie przygotowane. Tu jest jeszcze jedna istotna rzecz odnośnie końcowych efektów badań nad tymi projektami specjalnymi. Ja tam chyba wymieniałem 4, nie? Budynki, moduły i tak dalej, ale będzie również to, że jak skończymy badać projekt, to dostaniemy na przykład nową funkcję. Tutaj jest pokazana funkcja dla naszej floty, dla naszych task force'ów, które po prostu ta funkcja da nam dostęp do dużo większego zasięgu, na jaki może operować nasza flota. I mamy również wymienione niektóre z tych projektów. Tutaj mamy fantastyczne Habakuki. To jest ten lotniskowiec aliancki, co miał być na Atlantyku, zrobiony tam z jakichś pyłów, wiórów, lodów, nie wiem. On miał po prostu być takim stacjonarnym lotniskowcem na środku Atlantyku. Tu mamy oczywiście Ratte, czyli krążownik lądowy, Land Cruiser, wczesne helikoptery, to jest ten lotniskowiec. Flame Tower tanki. Flame Tower tanki były w końcu, wystarczyło badać saperów, inżynierów, poziom drugi, można było robić Flame Tower tanki, teraz będzie jako projekt specjalny. Airshaker Bomb, Aneohoic Tiles, ok. Reaktory jądrowe oraz V2, przy tym są jeszcze V1 i V2. Teraz V1, V2 i V3 troszeczkę inaczej będą działać. Nawet będą rakiety przechwytujące, więc będziemy mogli chyba zrobić, nie wiem, kopułę żelazną, niczym w Izraelu nad Rzeszą, żeby przechwytywać wszystkie rakiety, ale zobaczymy. Całkiem sporo tych projektów specjalnych morskich i tu jest właśnie ta funkcja, jaką dostajemy. To wbrew pozorom może być przydatne, na przykład dla ubotów, żeby zwiększyć, tu mamy 42% większy zasięg dla naszej floty, więc całkiem sporo. Tu mamy screena, gdzie mamy pokazane niektóre projekty lądowe. Flame Tower tanki były, wystarczyło badać, no ale są przeniesione na projekty specjalne. To jest natomiast ciekawsze. Mamy Military Engineering Vehicle, który pewnie będzie, nie wiem, jakoś tam dawał boosty w terenie do przekraczania rzek. Łatwiej rzeki będzie forsować, tak mi się wydaje. Mamy Land Cruisera, czyli krążownik lądowy, całkiem sporawa bestia. 825 dni badań, takie tam. Stronghold Network, nie wiem, boosty do bunkrów, umocnień, do defensywy. I teraz ręką na sercu, ile z Was grając w Hojca, postawkę czy tam różne modyfikacje, korzystało z tych stacjonarnych rakiet? W tych V1, V2 budowało te wyrzutnie i faktycznie korzystało z ostrzeliwania oponenta za pomocą rakiet. Mam nadzieję, że ten DLC sprawi, że korzystanie z tych stacjonarnych wyrzutni, że budowanie, poświęcanie swojego potencjału przemysłowego i technologicznego na stawianie tego i budowanie tego faktycznie będzie miało jakiś wpływ na rozgrywkę, na pole bitwy, na przemysł przeciwnika, a nie jak do tej pory, że to będzie zwykła strata czasu i potencjału, bo będzie można zrobić, nie wiem, moce strategiczne, myśliwce, kasy, które zrobią to samo lepiej, szybciej, taniej. Ale coś, co mi się bardzo podoba, będzie można robić super wielkie bydlaki kolejowe. Super wielkie bydlaki kolejowe. Tu trzeba oczywiście niemiecka Dora czy niemiecki Gustawik o zbudowanie takiego bydlaczka kolejowego.
zbudowanie takiego bydlaszka kolejowego, opracowanie go i zbudowanie, no myślę, że może być przyjemne, kiedy w 40 roku, zamiast gdzieś tam skradać się naokoło Maginota przez Belgię, to wystawiasz takiego Gustawa, taką Dorę naprzeciwko Maginota i mówisz, że guten Tag. I tu mamy co? Tu mamy zwykłe działo kolejowe chyba. Koszt produkcji 800, bombardowanie 25, a tu mamy super ciężkie działo kolejowe. Koszt produkcji 1600, no takie tam 1600, 2 razy droższe. I siła bombardowania mamy 40. Tylko nie rozumiem, zasięg 2 km, czyli co, on strzela na 2 km? No to trochę mało jak 2 km. Nie wiem, czy to jest work in progress, czy o co chodzi z tym range'em, ale ma 2 km zasięgu. To mam nadzieję, że będzie miał troszeczkę więcej niż 2 km zasięgu. Taki Gustawik potężny do ostrzeliwania oponenta. Ty, a jak teraz takie modyfikacje na Great War... Ty, modyfikacje Great Warowe jaki będą miały potencjał, gdzie jak ci linia frontu stanie, no Great War, mimo wszystko, każdy chociaż raz w życiu grał modyfikację Great Warową w Hearts of Iron, no to wtedy robisz właśnie takie działa kolejowe, badasz broń chemiczną, po jakieś pociski fosforowe, napalmy wczesno-pierwszowojenne. No ej, ma potencjał, ma potencjał. Nie patrzcie tylko na to Dev Diary, ja to cały czas wam powtarzam, nie patrzcie na Dev Diary pod kątem tego, jak postawka będzie wyglądać, no bo to się szybko znudzi znowu, ale pod tym, jaki potencjał te DLC-ki i update'y mają na mody. Bo to, co mówiłem odnośnie Austrii, drzewka, bez znaczenia, każdy o tym zapomni. Odpal sobie Kaiserasia, masz wszystko lepiej, fajnie zrobione, jeżeli chodzi o drzewka i lore. Ale mechaniki, jakie dają w DLC-kach, są mucho importante, bo mechaniki dają możliwość do tworzenia lepszych modów. A to mody trzymają ojca przy życiu. Słowo na niedzielę o rakietach! Słowo na niedzielę o rakietach! I teraz tak, tych rakiet będzie kilka rodzajów. Najprostsze rakiety V1, nazywajmy to V1, no ale to niemieckie, ale te najprostsze rakiety V1 będą działać jak rakiety strategiczne i tu mamy faktycznie jakby zwykłe bombienie strategiczne, nie? Wyższy poziom mamy już rakiety balistyczne i one mają inną ikonkę, jak widzicie to jest inna ikonka latającej rakiety. I mamy rakietę do strącania innych rakiet, tak? AA rakiet i tu faktycznie też jest inna ikonka. I to tyle, albo aż tyle, jeżeli chodzi o rakiety, bo faktycznie teraz te rakiety mają się różnić od siebie w postępie i upgrade'zie, no i mam nadzieję, bo tego nie ma pokazane, że będą faktycznie przydatne i będą jakoś wpływać na wykorzystanie. Tutaj mamy rakietę z zachodnich Niemiec, która sięga powiedzmy na region Beneluxu. I to jest ta rakieta pierwszego typu, tak? Nie, to jest ta balistyczna już, tak? To jest ta balistyczna. Tak, balistyczna, bo jak widzicie tutaj ma tą inną ikonkę bombienia. Nie mam pojęcia, bo nie ma tego pokazane, nie widziałem nigdzie. Czym ten typ bombienia będzie się różnić od zwykłych nalotów strategicznych? Czy to będzie po prostu taki lepszy nalot strategiczny połączony z bliskim wsparciem? Nie wiem, te rakiety strzelane? Bo same rakiety to nie będzie tania rzecz, bo najpierw trzeba to wybadać, opracować, poświęcić czas i surowce na badanie nad tym, a potem trzeba poświęcić czas i surowce na wyprodukowanie tego. A rakiety są, no, jakby nie patrzeć, jednorazowego użytku. 50 kosztu produkcji na jedną rakietę, którą rzucasz w oponenta i już jej nie odzyskujesz. Jak produkujesz sobie czołg czy coś, no to ten czołg przez jakiś tam czas służy, aż ci go nie zniszczą, nie zużyjesz go, no i musisz wrzucić uzupełnienia, nie? No ale docelowo czołg przez ileś tam wyprodukowany w koszcie produkcji będzie ci działał. Czy samolot. No może bardziej samolot, no bo samoloty bardziej będą odpowiadać za rakiety. Ale tutaj mamy jednorazową rakietę. No nie wiem, zobaczymy. Ja cały czas liczę, że te rakiety będą faktycznie przydatne, ale nie będą aż tak przydatne. Żeby Hojec nie zmienił się w jakiś, nie wiem, współczesny konflikt typu Izraele i Irany, rzucające się rakietami na odległość kilkaset kilometrów przez neutralne kraje. I tylko wszyscy będą rakiety budować i rakiety do strącania tych rakiet i wszystkie kraje będą miały takie żelazne kopułki i wszyscy będą tylko na to czekać. I to tyle. I to tyle, jeżeli chodzi o Dev Diary odnośnie specjalnych projektów. Krótsze, dużo bardziej treściwe, nie wszystko pokazane tak jakbym chciał, bo dużo jest niewiadomych odnośnie tych zmian, ale na pewno lepsze i bardziej interesujące niż to, co pokazali w przypadku Austriaków. Zobaczymy, jak to w praktyce będzie wyglądać, czy będzie zbalansowane, czy będzie z sensem, czy będziemy to wykorzystywać podczas rozrywki. Także to jest póki co na plusik odnośnie tego DLC-ka.
No i co, dziękuję wszystkim, którzy oglądali do końca. Kolejne Dev Diary również sobie omówimy, także polecam być na bieżąco. Ja kłaniam się niziutko, dziękuję za uwagę, do następnego. Cześć, cześć.